Hej, z tej strony witam was za ten 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Letter World Series. Pora w takim razie na świat S. Na samym początku grała muzyka z Rayman 2 The Great Escape. Pamiętam, że w oryginalnej grze przygrywała w menu głównym, ale także na mapie świata, więc myślę, że pasuje jak ulał. Tutaj dość typowy etap z Mario Forever. Zwykły jesienny poziom. Podoba mi się, że mamy tutaj S, myślnik w postaci rury 1. Prosty, ale zdaje egzamin. Tylko co dalej? Koniec trasy. Chyba musimy znaleźć inną drogę. Aż do kosmosu. Nie wiem, dlaczego ta rura prowadzi aż tutaj. Czy ona jest naprawdę aż tak długa i sięga tak wysoko? Być może jest jakiś teleport w środku rury. Kto wie. Czy inaczej już przeszliśmy, więc musimy kontynuować naszą przeprawę. Muzyka, która gra, to Star Fox Cornelia. Nie grałem w Star Foxa, ale jako że jest to seria o walkach kosmicznych statków, to myślę, że pasuje idealnie. No i niestety tak blisko, ale tak daleko. Żeby dojść do checkpointa, będziemy musieli znaleźć niebieski przełącznik. Oczywiście możemy już tu poznać, że będziemy musieli tutaj zawrócić później, bo inaczej po co byłyby niektóre przełączniki wyłączone. Ale to za chwilę. Tutaj Fireflower jest bardzo użyteczny, bo możemy pokonać brosy. Jeden z najgorszych rodzajów brosów, bym powiedział. Więc skorzystamy. Tu polecam strzelać od razu do góry i na dół, żeby pokonać oba brosy. Możemy zejść na dół po one-upa, bo czemu nie? No i świetnie. Tą rurą możemy wrócić, ale jeszcze tego nie robimy. Ponieważ potrzebujemy przełącznika, prawda? No jest on w takim miejscu, że ciężko nie oberwać, szczerze mówiąc. Ale dobra, jakoś się udało. Tam jeszcze na prawo jest jeden power-up ukryty. Natomiast uznałem, że już nie ma po co po niego iść. I tak już miałem Fireflowera. Tu niby mi było zawrócić. O, tu bodajże był Poison Mushroom, więc możemy to olać i idziemy do checkpointa. Świetnie. Jeszcze pora na pionową sekcję. Tu sobie wybiję Louis, ale jeszcze nie chciałbym brać Louis. Tylko poczekać chwilę. O, trzeba się pozbyć tego kupy. Dobra, ten Bill Blaster już nie szczeli, ale wciąż jest tutaj. O, świetnie. Dobra, pozbyłem się brosa, więc chyba wrócimy na dół. Tu jest plus, że możemy wziąć po prostu to Louis, jak widać. Nie musimy schodzić całkiem na dół, tylko ono sobie podskoczy do nas. Poczekajmy, aż wyszczelą może te dwa tu. O, właśnie. Dobra. O, jak widać, dzięki Louis mogę wskoczyć aż tutaj, nie muszę zdobywać tych przełączników. Tutaj mamy informację, że jeżeli mamy czerwony przełącznik aktywowany, to musimy go wyłączyć. A dlaczego? Ponieważ jeżeli tu już przejdziemy i będzie przełącznik aktywowany, to Mario ominie tam po innej spanie prosto przepaść i gra to potraktuje normalnie jako śmierć, mimo że już niby przeszliśmy etap i musimy zaczynać od checkpointa. Także jeżeli normalnie graliśmy, jest włączony czerwony switch, to no będziemy musieli wrócić i go jeszcze wyłączyć. No i teraz pora na drugi etap. Chyba mój najmniej ulubiony etap, jak na razie, ze wszystkich ogólnie światów, czyli S2. Musimy zdobyć 100 srebrnych monet, żeby przejść. Po zdobyciu 50 srebrnych monet dostaniemy checkpoint. Nie brzmi to źle, ale etap jest bardzo rozległy i też ze względu na to, że jest taki pionowy, łatwo możemy oberwać od czegoś, czego nawet nie widzimy, jak kula ognia niefortunnie spadnie na nas. O, na przykład tam jest roślinka, która strzela cały czas i nie możemy się jej pozbyć, bo jak wiemy, nieśmiertelne są roślinki, które nie mają właśnie takiej rury, tylko sobie siedzą w ziemi. No i niestety często się okazuje, że zostajemy trafieni, niesłusznie moim zdaniem, od roślinki, co nie mogliśmy zareagować, bo nawet nie widzieliśmy, gdzie te kule ognia lecą. Okej, tu chyba nie poleci, dobra. I tu uwaga, też będzie twomp, którego bardzo ciężko zobaczyć, nawet jak tak wskoczymy tutaj najpierw. Ale no niestety jest tutaj i może na nas spaść. A no właśnie, coś o czym mówiłem. Ale dobra, udało się.
Myślę, że jest to najgorszy moment tego etapu właśnie, bo mamy Brosa, który rzuca kilofami, mamy roślinkę, która do nas strzela, jeszcze Twompa, który może na nas spaść. Więc chciałem to już mieć z głowy, myślę. No jeszcze problemem tego etapu jest taki, że czasami się zdarza, że musimy gdzieś zeskoczyć, ale nie wiadomo, czy jak tam zeskoczymy będzie bezpiecznie, czy nie. Musimy mniej więcej na oko stwierdzić, czy możemy gdzieś wylądować. O, na przykład tutaj. Jakbym wylądował bardziej na lewo, to bym już nie żył. Więc musimy być bardzo ostrożni, zdecydowanie. Szukać jakichś wskazówek w stylu, czy są jakieś przeciwnicy, czy coś innego. Dobra, w końcu stąd wyszedłem. Przydałoby się teraz zdobyć power up. Na szczęście jak jesteśmy mały Mario i wybiliśmy sobie wcześniej Beetroot, to dostajemy od razu Beetroot Mario. O, jak widać, normalnie tutaj mam już Beetroot Mario. Więc to jest duży plus i tych buraczków jest naprawdę masa w etapie. Często też będą potrzebne, jak widać, żeby wybić sobie w ogóle drogę. Także korzystamy. No, jakimś cudem udało się zabić tego Brosa. Szkoda, że mnie zranił przy okazji. Od razu pokonajmy tego. Dobra. Okej. Dobra, udało się wybić buraczka zanim oberwałem. Nawet jakbym oberwał, to bym teraz został Beetroot. Chciałem uniknąć tych kul ognia tylko. Dobra, niech te gumby już nam nie przeszkadzają, co? A, nieważne. Gdyż jak widać i tak udało się zdobyć buraczka. O i tutaj mamy checkpoint, niestety nie aktywuje się on jak przez niego przejdziemy, o tak. Musimy dopiero zdobyć te 50 srebrnych monet, z kolei plus jest taki, że jak już zdobędziemy te 50 srebrnych monet, checkpoint automatycznie się aktywuje. Więc jest to plus. Dobra. Tu już chyba byłem, tak? Tak, byłem tutaj. I tutaj jest przejście do etapu SA, który może pokaże, jak już przejdę normalnie cały świat. O, zastępuje on etap trzeci. I tutaj tak wygląda groźnie, ale możemy sobie po prostu wybić drogę, jak widać na górę. Monety nam pokazują. No i mamy checkpoint, niby połowa za nami. Swoją drogą, jeżeli umrzemy w tym momencie i zaczniemy od checkpointa, to lewa strona od checkpointa będzie zablokowana blokami. Zgaduję, że to jest na zasadzie, że połowa etapu ma 50 monet, a druga połowa ma drugie 50 monet. Tylko że możemy przeskoczyć nad tą blokadą normalnie i sobie wrócić do tej pierwszej połowy. I monety będą wszystkie zespione, więc możemy to po prostu wykorzystać, żeby zdobyć te najłatwiejsze monety, zabić się, a później znowu zdobyć te najłatwiejsze monety i przejść etap. Ale chciałbym to przejść tak może normalnie, jak pan Majoweje, bo przekazał. I tutaj taki kolejny niefajny moment. Ciężko stwierdzić, gdzie zlecieć. O, no właśnie. Przydałoby się w paru miejscach dać jakieś podwyższenia, żeby lepiej było zauważyć, gdzie mamy tak naprawdę zlecieć. Też ciężko jest czasami to stwierdzić, będąc szczerym. No jednak nie fajnie jest, jak zginiemy, bo po prostu zeskoczyliśmy się, okazało, że to była przepaść i zginęliśmy. Dobrze, w każdym razie. Tutaj będziemy już iść, jak będzie koniec etapu. A chciałem dosięgnąć tamtego bossa, ale chyba się tak nie uda. Okej. Tu coś pod nami jest. O. Jejku, co tu się stało? Niezły chaos. Okej. Jak to możliwe? Czy ja tutaj rzuciłem skorupę jakąś kiedyś? Chyba tak, nawet już nie pamiętam. Dobra, dziełki skorupo. Wielkie dziełki. O, tutaj może przejdźmy. No czasu mamy niby dużo, ale jednak jak tak chodzimy po całym etapie i szukamy, gdzie jeszcze nie byliśmy. Co z tym one-upem jest nie tak? No to się może okazać, że już aż tyle tego czasu nie ma. No nie dziwię się, jeżeli ktoś może umrzeć z powodu braku czasu. Jest to według mnie całkowicie zrozumiałe, ponieważ naprawdę nie mamy aż tyle tego. Tu bodajże tak, mamy
buraczki. Może sobie zostawię. Jeszcze tam jeden jest, ale nie chcę brać wszystkich buraczków, ponieważ wolałbym je zostawić na wszelki. Dobrze. Te gumby są odporne z jakiegoś powodu na buraczki. Także na to uważamy. O, świetnie. Kolejna rzucona skorupa, która coś pewnie popsuje, co? Ha. A tam chyba... Zobaczę, bo nie pamiętam, czy tam coś jest. A dobra, tu na szczęście jak zlecę nic się nie dzieje. Kolce. Na szczęście z tą grawitacją łatwo możemy ominąć te kolce. Nie ma problemu. O, świetnie. Jeszcze tylko 17 monet. Niby niewiele, ale wciąż. Trzeba je teraz wszystkie znaleźć, co? Może bym zleciał tu na chwilę? O, może nie do tej dziury, trochę byłoby przykro. No tak myślę, że tak trochę pominąłem tę pierwszą część tego etapu. Co z tym one-upem jest nie tak? No dobra, daję to biorę. O, i tutaj trzeba uważać, ponieważ w każdym bloku jest Poison Mushroom, który nas ściga, taki ze skrzydłami. Więc wykonujemy ostrożne skoki między blokami. Tu na końcu może być problem. Polecam pobiec i puścić wszystko. I po prostu podskoczyć, żeby nie podskoczyć za szybko, ale też nie wejść do rury i stracić czas. Dobrze, w takim razie. No to jest kolejna wada tego etapu, moim zdaniem, te Poison Mushroomy. Za pierwszym razem skąd masz wiedzieć, że tam akurat są Poison Mushroomy, według mnie. No będziesz po prostu próbował wybić wszystkie bloki, prawda? A tu Poison Mushroomy ze skrzydłami i już jesteś praktycznie udupiony. Trochę niefajnie, bym powiedział. No i się zaczyna, spam. Muszę się dostać jeszcze tam jakoś. Chyba gdzieś tu. Tak. Dobra. O! Tutaj kolejny taki tricky moment, bym powiedział. Polecam po prostu przeskakiwać po tych kupach. Czekanie na platformę trochę zejmie, szczerze mówiąc. A dobra, tu już olewamy. Jeszcze 5 monet zostało. Tak blisko, a tak daleko, co? Tylko gdzie one są? O, to jest pytanie, co? Tam już byliśmy. No, może niepotrzebnie brałem to, ale już trudno. Szukamy w takim razie. Tu już wszedłem, na pewno. O, widzę już tam monety na górze. No, idealnie. Niestety nie doskoczę stąd, ale tu już się uda. Super. Uważamy, żeby tu już nie spać na koniec. No i jak mówiłem, przez tę rurę przejdziemy już do etapu SA i pominiemy etap trzeci. Ja chciałbym na razie przejść to normalnie po kolei. Jak już przejdę świat S, to po prostu pokażę jeszcze świat SA. Zanim spytacie, który jest łatwiejszy, oba są dość trudne, bym powiedział. Żaden nie jest jakiś banalny, więc ciężko mi doradzić, szczerze mówiąc. Dobrze, możemy się tu rozejrzeć jeszcze, ale chyba nic. Na razie się zmierzymy w takim razie z etapem trzecim. Ta kamera tak wysoko stanęła, już myślałem, że zabije mnie, że spadłem w przepaść, ale na szczęście nie. Nie wiem, czemu Mario teraz robi moonwalka. Aha, ponieważ w lewo później szedł, więc tak chodzi śmiesznie. Okej. W takim razie pora na airshipy. Oj, chwila, zapomniałem. Tutaj mamy one-upa, blisko flagi. Polecam go zdobyć, jest to one-up, który mamy za każdym razem. I tutaj mamy wylot silnika, który jednak nie robi nam krzywdy, o czym musimy pamiętać. No jest to mylące, ponieważ w Super Mario Bros. 3 w późniejszych airshipach były takie właśnie płomienie, Rocket Engines, które nas krzywdziły. Zresztą nawet bez znajomości Super Mario Bros. 3 myślę, że taki wylot silnika to można założyć z góry, że nas zrani przy dotknięciu. Przynajmniej ja tak od razu założyłem. Ale poczekamy może. Dobra. Kusi popchnąć skorupę, ale nie ma to specjalnie znaczenia, szczerze mówiąc.
Super. No, uważamy oczywiście, bo te biblastery zawsze strzelają, ten na środku zawsze strzela. Nieważne, czy przy nim stoimy, czy nie. I czasami się zdarza, że jak na nim stoimy, on strzeli do góry, to i tak zostaniemy zranieni. Mimo, że tak wygląda, jakbyśmy przecież na nim stali, więc nie powinno nas to zranić. No nic na to niestety nie poradzimy. To jest takie dosyć dziwne. Okej, jakoś się udało tu przetrwać. Trochę było tu spamu, co? Podoba mi się też bardzo tutaj to tło z tymi wszystkimi brosami na statkach. Wygląda bardzo ładnie. Tu na dole mamy one-up, ale nie wiem, czy chcemy zdobywać. Wolałbym chyba po prostu przejść. Ała. Dobra. Tutaj no ciężko nie oberwać, ale cóż poradzić, prawda? O, oczywiście nasze ulubione srebrne bro. I oczywiście nasze ulubione dostanie płomieniem. I tu uwaga, bo będzie kolejny płomień. Więc mimo, że widzimy ten wspaniały power-up, to uważamy i nie skaczemy od razu po niego, jeżeli nie chcemy dostać. No i mamy checkpoint. Jeszcze to nie jest koniec etapu, ale zmienią się trochę reguły gry. Tutaj mamy one-upa, więc miło. I w tym momencie robi się autoscroll w lewo. I tutaj bardzo nie lubię tego gimiku. Mamy armaty, które za nami podążają, jak widać, i strzelają w naszym kierunku. I możemy łatwo w nich utknąć z jakiegoś powodu. I też uniknąć ich jest ekstremalnie ciężko i właśnie nie mogłem podskoczyć, bo stanę na takiej armacie. Na szczęście, no mamy tu one-upa, więc to jest plus. O, super. No jest to jeden z moich mniej lubianych gimmików, szczerze mówiąc, w tym świecie. Strasznie ciężko wyskoczyć od takiej armaty, bo Mario w niej utyka, jak na niej wyląduje. A z drugiej strony czasami chcemy na niej wylądować, ponieważ wtedy możemy się odbić. Ale dobra, tym razem... Dobra. Super, no na szczęście tu łatwo domyślić się, gdzie jest power up. A, Jezu! Chciałem odbić się, a zapomniałem, że strzelają podwójnie, zwracam. Dobra, jestem. Może tym razem po prostu przejdziemy w ten sposób. O, nie będziemy kombinować. Super. O, nawet mamy tutaj grzybka, który na nic mi jest już w tym momencie, bo i tak jestem Super Mario, ale dobra. Jeszcze kolejny problem, jaki mam z tymi armatkami, jest taki, że jak widać czasami tak losowo strzelają na przykład pojedynczym płomieniem. Więc łatwo jest oberwać po prostu, bo taki pojedynczy płomień gdzieś tam wyszczelił, a później inne płomienie i jest zalane wszystko płomieniami. Ale dobra, udało się. No nie jest to łatwy etap, ale jak tak gram w niego, myślę, że jest trochę łatwiejszy mimo wszystko niż etap SA, w który później zagramy. Chociaż oczywiście też nie jest to na zasadzie chodzenie po parku, no łatwo nie jest, zdecydowanie. No, mamy taką muzykę bardzo pozytywną, bym powiedział. Już pamiętamy, że nie mamy niskiej grawitacji jak w drugim etapie. Dobra, czekamy trochę na platformy. Nie wiem, czy są cały czas aktywne, czy się pokazują dopiero jak Mario jest blisko, ale dobra. No i mamy lasery, które na szczęście nie instakilują nas, ale wciąż zadają nam obrażenia. No i możemy zobaczyć, że strzelają one w określonych interwałach i każdy kolor w innym momencie strzela. Tu na szczęście mamy one-upa. Okej. No niestety czasami będą trudniejsze momenty, żeby nie oberwać. No właśnie. Ale dobra. Tutaj mamy kolejnego Fireflowera. Dziś mamy też sporo w tym świecie, ani słowa. Więc wynagradza to, że w paru momentach możemy nie mieć one-upów, myślę. Dobra, tutaj my się mogę zlecić na luzie. Tutaj nie wiem, po co przebiegałem, ale dobra. To trzeba się przypatrzeć. Jak wystrzeli już niebieski, ląduje tam, przebiegam i skaczę. O właśnie. Teraz tak, jak skończy czerwony, to przeskakuje. O właśnie.
No musimy po prostu patrzeć, jak to jest zrobione, ale plus jest taki, że to jest raczej po prostu w którym momencie przejść. Jak się skończy niebieski, mogę zlecieć. O. O, i tu bym powiedział, jest chyba najtrudniejszy moment, jeśli chodzi o lasery. Ojej. Udało się. Ale dobra, jeszcze nie chwalmy dnia. Udało się. No powiem, że jak testowałem ten etap, to ten moment był strasznie trudny, ale jakoś się udało go zrobić. Ale no nie powiem, jest on trudny po prostu. Bo musimy idealnie wybrać moment, żeby skoczyć na platformę, jako że się one ruszają. To nie będzie to łatwe. No. Ajajaj, chciałem tylko wskoczyć tam. No dobra, niech te kupy nie wracają. Okej. Świetnie. No i mamy gimmick. Ten białe lasy zabije Majo natychmiast i musimy kucnąć. Jeżeli jesteśmy małe Majo, to już zgaduję w tym momencie. Po prostu stoimy i nic nie robimy. O. Tak jak są 2 bloki wysokości, to wtedy jesteśmy bezpieczni, jak kucniemy, jak widać. O, mimo że wygląda niebezpiecznie blisko, ale nie jest źle. Dobra, czyli znowu kucamy. Tutaj dziwna platforma na tych trójkątach. I znowu to samo, musimy czekać. Wydaje mi się, że timing jest bardziej łaskawy niż na świecie M, niż w świecie P. W sumie jest to podobny gimmick, bym powiedział, jak sufit kolców czy sufit rosinek z tamtych światów. Na pewno się tu da zrobić bez obrażeń, ale już uznałem, że po prostu przejdziemy, co? No i tu już meta. Jeden laser, ale raczej po tych wszystkich przygodach z laserami ten jeden mały laser nam niespecjalnie popsuje szyki, myślę. Przynajmniej myślę, że nie jest jakiś super trudny. Stoimy sobie na platformie i czekamy, aż laser już nie będzie w tym momencie strzelał. Dobrze, jesteśmy blisko zamku, już ponad nim. Mógłby Majo zeskoczyć pewnie i zlecieć na dach, ale jeszcze nie. No i tu mamy unikalny gimmick, gdzie możemy wyjść z drugiej strony ekranu. Pamiętam w Super Mario Bros. 3 w świecie 7 był podobny gimmick. Oczywiście nie tylko my możemy to zrobić, przeciwnicy też mają tę zdolność, więc musimy patrzeć na to, co się dzieje po obu stronach, żeby nie dostać przykrej niespodzianki w postaci oberwania od wroga, który wyszedł z innej strony. Czy jest tu coś? No to podziękujemy. No oczywiście Poison Mushroom fajnie zleciał tu. A, kolejne, jak żeby inaczej. Dobra. Niech tam będą gdzieś wysoko i nie chcę ich widzieć na oczy. Zgaduję, że już nie wrócimy po tego Firefly'a. Nie jestem pewien, czy tam można doskoczyć bez tych kup. Wolałbym nie sprawdzać. Nie chciałbym brać tego grzybka, bo mamy tutaj gimmick polegający na tym, że musimy sobie wybić drogę. A, tylko że grzybek zleciał, no tak nie pomyślałem o tym. Musimy sobie wybić drogę, jednakże musimy być chociaż Super Mario, żeby zniszczyć Big Bloki. Więc może się okazać, że po prostu jako mały Mario już nic nie możemy zrobić. Musimy uważać. No tutaj jest one-up, ale nie chce mi się tracić czasu dla niego. Szczególnie, że jest otoczony wieloma spajnimi. I po prostu ciężko go będzie zdobyć bez oberwania. O, ten grzybek możemy sobie zostawić, zgaduję. Bo jak tak patrzę, to on nie zleci na dół, bo ma szparę. Dobra, wybieramy jakieś miejsce, w którym możemy przejść. A zresztą spajni tam spadną, więc będzie mniej roboty z nimi. I znowu to samo.
No Fireflower by się wydał super przydatny na spajnie, ale to jest ten rodzaj, co jest odporny na kulę ognia niestety. Ale na kupy jak najbardziej. Jako że w Mario Forever nie da się rzucać skorupą do góry, to i tak niepotrzebne nam są te skorupy. No mógłbym w sumie już tutaj zdobyć one-upa, ale dobra. Raczej poradzimy sobie, co? Ajajaj. Jakoś ciężko zrobić ten skok. A właśnie o czymś nie pomyślałem. Zaraz tam będzie spam bullet billami, bo przecież one w nieskończoność się pojawiają. Ciekawi mnie, czy w końcu Gaby skraszowała od tego. A! No tak. Nieprzyjemna niespodzianka tutaj była. Ponieważ spajni się od siebie odbiły, no ale trudno. Z powrotem trafiamy do jesiennej lokacji. Aczkolwiek oczywiście jeszcze to nie jest koniec etapu, aczkolwiek z tego co pamiętam, że jesteśmy dość blisko. Fajnie skorupo, fajnie. Chwila. Dobra. No chciałbym już tę metę zobaczyć, jak sądzicie. O, super. No nie powiem, czasu aż tyle na ten etap nie mamy. Szczególnie jeśli chcemy ostrożnie to zrobić, nie oberwać, ale myślę, że i tak lepiej niż z etapem drugim. To mi się podoba w sumie tutaj, jak mają na mapie świata wchodzi w rurę. Jest normalnie animacja, jak wchodzi w rurę, dźwięk i wychodzi przy zamku. Nie wiem, czy gdzieś wcześniej widziałem na mapie świata coś takiego. Ciężko mi powiedzieć. I tutaj coś, co mi się podoba. No bo jak to już kosmiczny świat i już normalny będzie zamek. Otóż nie, zamek odlatuje w kosmos, czyli najpierw Mario był normalnie na lądzie, później był w kosmosie, a później zleciał na chwilę na ląd, żeby znowu polecieć w kosmos. Ten to ma przygody. Podoba mi się to, że w tle jest jak... Normalnie leci ten zamek. O właśnie, jak ja nienawidzę tych armat. O, super. No i mamy poziom grawitacji. No im wyższa grawitacja, tym oczywiście Mario będzie wykonywał gorsze skoki. A im niższa, tym lepsze. No teraz mamy dość wysoko, więc jak widać Mario skacze bardzo nisko. I o ile na ogół w Mario Forever wysokość skoku Mario jest różna, to wydaje mi się, że w tym momencie jest ona taka sama, w zależności od tego, jaka grawitacja jest ustalona. Że musimy po prostu patrzeć na to, jak etap wygląda i gdzie możemy skoczyć, a gdzie nie. Od tych gum chyba się trochę wyżej odbijemy, ale dalej nie jest to nie wiadomo jaki skok. Nikt by Mario do drużyny koszykarskiej chyba nie zatunił z takim skokiem. O, no i teraz na odwrót, będzie niska grawitacja. Oczywiście nasze nieznośne armaty, na których utykamy. Kocham, jak one tak przestają strzelać i się na ciebie patrzą, takie, no zaraz się policzymy. A, no i tutaj jest moment, którego też nie lubię. Musimy... Nie! Musimy tam doskoczyć, ale musimy dość dobry skok wykonać i się rozpędzić, zaraz wracam. Dobra, jestem. Już myślałem, że mnie nie będzie, bo prawie spadłem. Okej. Tym razem może lepszy skok wykonać. Super. Przynajmniej już do checkpointa będzie trochę łatwiej dojść, zgaduję. Chyba, że w tym momencie Mario się ześlizgnie. O, na szczęście nie. Wygląda, jakbyśmy mogli wskoczyć na górę, ale chyba nie. Chyba, że jakoś idealnie wykonamy skok. O! Czyli musisz oberwać, żeby przejść, tak? Mój ulubiony typ designu. No cóż, trudno. Chyba, że da się jakoś skoczyć na górę, ale nie wiem. Zawsze jak próbuję, to się nie da. Trochę tu jest tego czekania. Dobra. Chyba jednego spajniego nie ma, bo coś... Dużo miejsca tu. No jasne, że tak. No przynajmniej tu już możemy przejść górą po prostu, co?
Kolejna matka, kocham. Tu nie da się i tak z tego co pamiętam w tym momencie zdobyć one-upa, więc oleję to na razie. No i mamy checkpoint. Uff. To teraz pora zawrócić. Myślę, że warto. W tym momencie dostajemy 4 one-upy. Trzeba przyznać, Dimajowy był bardzo hojny, tak samo jak z 3 one-upami w drugim etapie. I teraz niestety robi się też trudniej, mimo że już etap nie był jakiś super prosty. No przynajmniej zawsze mamy one-upy. W tym momencie mamy losową grawitację, będzie się ona losowo zmieniała, czasami może być wyższa, czasami niska. Nie da się raczej stwierdzić, jaka będzie w tym momencie. Musimy po prostu liczyć na to, że będzie ona korzystna dla nas. No w tym momencie, jak widać, nic nie mogę zrobić, nie mogę wskoczyć, więc muszę czekać na inną. No i tutaj z kolei jest tak wysoka, że nie mogę znowu doskoczyć. Chociaż wydaje mi się, że dałoby się tam doskoczyć, ale ciężko by było, szczerze mówiąc. Okej, jakoś się udało. Tam na górę możemy wejść, ale nie polecam tego robić, szczerze mówiąc, a powiem czemu później. Oj, zdecydowanie nie chcę z tym skakać. Generalnie tam na górę możemy pójść i przeskoczyć nad tymi kolcami z niską grawitacją i czeka tam na nas power up, ale niestety tam na górze jest zła droga, tak jak labirynt Super Mario Bros. 1 się zapętla po prostu. Tak i tutaj będzie. Ta dobra droga jest tylko i wyłącznie na dole. Oczywiście jest ona dość trudna. Jak można zauważyć, mamy pełno kup i wąskich skoków, no i z niską grawitacją to skakanie tutaj to samobójstwo, musimy czekać na lepszą. Oczywiście skorupy czasami nam pomogą, czasami. No tak, mimo że losowa jest ta grawitacja dawana, mam wrażenie, że jest dawane, że raz jest wysoka, raz niska. Przynajmniej mi się rzadko zdarza, że była raz niska, a później od razu niska. Czasami się zdarza, że ta skorupa nie trafia do lawy, tylko się odbija. Idealnie trafia na te wszystkie bloki i pokonuje kupy po kolei. Możemy dużo szybciej przejść. No niestety nie mam tu tego farta. Myślałem, że spadnę. Jak widać, dlatego też mamy tak dużo czasu w tym etapie, bo jeżeli nam się trafi zła grawitacja, żebyśmy mogli jakoś poczekać bez utraty czasu. Tam na lewo wygląda, jakby coś mogło być, ale próbowałem skakać z pojedynczą grawitacją, czyli z najniższą i tak ginąłem w przepaści, więc wydaje mi się, że nic tam nie ma ostatecznie. Mamy tutaj też one-upa, także nie gozi nam game over. No i pora na walkę z Bowserem. Bardzo unikalną, muszę przyznać. Bowser ma jetpack. I grawitacja dalej się zmienia, więc musimy dostosować nasze ruchy do tego, gdzie się Bowser znajduje, jaka jest grawitacja. Sam Bowser strzela po prostu tam, gdzie stoimy w tym momencie. No i też będzie miał naładowany strzał co jakiś czas. Gdzie strzeli też, gdzie stoimy, po prostu 3 strzałami naraz, jak widać. Teraz grawitacja jest mniej więcej w stylu Mario Forever, bym powiedział, domyślnie. Wiem, że mógłbym skakać po nim, ale... A teraz już będę musiał i tak. Dobra. No i właśnie, czasami się zdarzy taka grawitacja, że na niego nie wskoczymy, niestety. Na szczęście jego jakby co ogień nas nie rani, w sensie ogień nas nie rani. Ten ogień z jetpacka nas nie rani. Więc możemy stać też pod nim równie dobrze. No i oczywiście daje najgorszą możliwość. Najpierw daje za niską grawitację, przez co ciężko stwierdzić, gdzie wylądujemy, a później daje za wysoko i nie możemy wskoczyć mu na łeb. O, ta wygląda nieźle. Taka jest chyba mniej więcej najlepsza. Możemy łatwo mu skoczyć na łeb, ale jednocześnie nie lecimy za wysoko. Znowu jest słaba. Ma mało czasu, ale już 2 HP on ma, więc chyba się uda.
O, jak widać, przeszedłem sobie pod nim, nic mi się nie stało od tego jetpacka. Aha. Ale się udało. Podoba mi się też to, że stracił w tym momencie jetpacka. No i cóż, Bowser pokonany. Bo grawitacja dalej się zmienia oczywiście. O, nie wiem czemu był najpierw dźwięk skoku, a dopiero potem Mario podskoczył. Myślałem, że coś się zbaguje i Mario spadnie, ale na szczęście nie. Długa droga na dół. Ojej, to jest jedna z lepszych animacji zniszczenia zamku, bym powiedział. No i świat S ukończony. No muszę przyznać, no świetny świat, ale też bardzo długi i bardzo trudny. Naprawdę duży skok w poziomie trudności, bym powiedział, szczególnie po świecie który nie był jakiś długi i trudny. Myślę, że teraz po tym świecie S znowu się zrobi na chwilę spokojniej, no ale oczywiście nie będzie to jedyny jeszcze trudny świat w tym fangame'ie. No w teorii chyba wszystko, prawda? W końcu przeszliśmy świat S, jednakże wciąż pozostał jeden etap ze świata S, do którego chciałbym wrócić i go pokazać, więc ja za chwilę wracam. Będziemy musieli wrócić do świata S2 i zdobyć znowu wszystkie monety i znaleźć tajne przejście. No to w takim razie zaraz wracamy. Dobrze, w takim razie no to zdobywamy dwie ostatnie monety. I tak oto znowu mamy otwartą drogę. Tym razem jednak nie idziemy po prostu na prawo, tylko do etapu SA. No, mogliśmy już go zobaczyć na mapie świata wcześniej, te tęczowe bloki, no ale dopiero teraz faktycznie w niego zagramy, co? Jaka pozytywna muzyka. Z tego co pamiętam, etap już nie jest aż tak przyjemny. Znaczy pod względem trudności. No tak to jest ładnie zbudowane oczywiście. Tak, Lakitu, jak żeby inaczej. Jakby Mario tam wskoczył, byłoby cudownie, ale nie wskoczę tam, więc nie jest cudownie. Prawie bym spadł, dobrze, że ten kupa tu był. Jednak myślę, że te roślinki trochę nam przeszkadzają, jest ich tu masa. I łatwo jest oberwać, jak wszystkie tak zaczynają nawalać za nami. No, Fire Flower, tak łatwo go zdobyć, że chyba sobie aż odpuścimy. Myślę, że ten Spiny zleci na nas, ale nie. To ja zleciałem. A czy jestem właśnie mały Mario? Tak, jestem właśnie mały Mario, ponieważ oberwałem znowu. Tu możemy wskoczyć, tak wygląda na początku, jakby o co chodziło, no ale to chodziło. Tu na szczęście przez chwilę mamy spokój z Lakitu, no bo Spiny i tak są za wysoko. Tu są zablokowane przez bloki, no ale cóż. Sielanka nie będzie trwała wiecznie, prawda? Teraz już roślinka nam nie przeszkadza tamte, ale... Ale właśnie. Czasem się zdarzy, że nie mamy co zrobić. Już zaraz wracam. Okej. Dobra, jakoś żyjemy. Nie podoba mi się ta roślinka tu. Szczególnie, że nic jej nie mogę zrobić, ona z chęcią będzie mnie atakować. Dobra, mamy checkpoint, mamy checkpoint. Świetnie, ja też się cieszę, Mario. Myślę, że Fire Flower przyda się jak najbardziej. No już myślę, że mnie trafi oczywiście znikąd. Oczywiście nie. Jeżeli nie mamy Fire Flowera, polecam nie zabijać tych kup, ponieważ tam dalej będą bossy. Więc
ze skorupami będzie można je pokonać, przynajmniej te na dole. No bez Fireflowera, bez skorupy to trochę ciężko będzie. Dobra. Tu bodajże jest jeszcze jeden power-up gdzieś. Tak. No, musimy niestety zniszczyć tu bloki, więc polecam nie zabijać tego bossa od razu. Oczywiście jak już nam otworzy drogę, to bijemy go ile wlezie. No, mój ulubiony gimmick, czekanie aż otworzy nam drogę. Kocham. Takie interaktywne, co? No, fajnie. No tak, że coś tu jest jeszcze zablokowane, co? Dobra. Z tego co pamiętam, w tych blokach nie ma niestety żadnego power-upa. No i musimy znowu czekać, aż bossy nam otworzą drogę. Jako że jest tam grzybek, to zgaduję, że pójdę najpierw zadać im obrażenia. I nawet jeśli ja oberwę, to pójdę sobie po grzybka z powrotem. Noż, otwórz chociaż dla Super Mario, no. No jeszcze trochę, no. A właśnie, szlaki tu zapomniano nim. Dobra, tam jest git. Tutaj nie. Dobra. Świetnie. Dobrze, Lucky fajnie ignoruje i tak te platformy. No i się udało. O, Mario przeszedł przez rurę w porządku. No zdecydowanie nie jest to łatwy etap, szczerze mówiąc. Szczególnie w pewnych momentach, jak jesteśmy na platformie, jest masa czerwonych roślinek. To jest trochę na farta, szczerze mówiąc, czasami jak wszędzie lecą kule ognia. Ale jak już dojdziemy do checkpointa, chyba jest trochę łatwiej, bym powiedział. No jak widać, w ten sposób omijamy airshipy. Airshipy, że powietrze, czy jest powietrze w kosmosie, nie pamiętam. I idziemy od razu do laserów. Szkoda, że nie od razu do zamku, ale co poradzić, nie można mieć wszystkiego. Jeżeli chcecie po prostu przejść świat S, to ja osobiście polecam iść po prostu do etapu trzeciego. I tak musimy zdobyć 100 srebrnych monet. Więc tam myślę, że pójście w prawo zamiast pójście do rury na środku to nie ma większego znaczenia. Według mnie S3 jest łatwiejsze niż SA, które jest bardziej losowe z tymi roślinkami, ale cóż. Jeżeli chcecie oczywiście, to i tak pewnie zagracie i w ten etap. To byłoby na tyle ogólnie, jeśli chodzi o świat S. Muszę przyznać, bardzo pomysłowy, bardzo ciekawy i też bardzo trudny. No i bardzo długi, zdecydowanie, chociaż przynajmniej nie będzie materiał ponadgodzinny, jak kiedyś, jak nagrywałem świat S. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Zadosa Domagała, Dave Wanu Levi, Fipes, YouTube Games, The Hedgehog, Pancake PS, Nelson Link, Szczapy, Zazy, Żółtmownik, Pomidor, Kosgame.pl, Piotr Hardiuk, YouTube, Nichoła, XKM, XKM, Nazisa, Kupszy, Kieków, 12, Klas 11, Bartek ADM, X-Blaki, Patcher Fire, Player Shift 66, Przymeczek Mikołaj Games, Danno Delmus Jalapeno, Tomek 8989, Panach Zjany 06, Filibusta, Muś, Mario Forever, Słyszy Baka, Katuan za dzień, Mastercard, Kaloryfer, Mario Hesia Fox, Zosia Zetknienia, Sietarz X, The Walker 678, Filip Polska i Wsiek, Banach, Smańka, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!